Dzień dobry dziewczyny, przychodzę do Was dzisiaj z kawusią, bo będziemy sobie gadać o swetrze Mix i jest to jego druga wersja. Pierwsza wersja pojawiła się na kanale 2 lata temu. Oczywiście też Wam ten film podlinkuję. No i jak to zazwyczaj ze mną bywa, wersja pierwsza znudziła mi się i postanowiłam, że w pewnych kwestiach ją przerobię, a że specyfika włóczki jest tutaj też bardzo, tutaj też historia jest ciekawa, więc dlatego decyzja na prucie i przerabianie swetra na nowo. Jest to, słuchajcie, włóczka ze sklepu Ziman. I jest to taki sklep tutaj w Holandii, gdzie na co dzień przebywam i to jest włóczka w 100% akrylowa, także tutaj nie ma fajerwerek, to jest naprawdę, to jest czysty akryl, ale ten melanż kolorów, po pierwsze same zestawienie kolorów, a po drugie ułożenie ich, tutaj zresztą jak widzicie, tak bardzo spodobały mi się, że kupiłam parę motków. No i jak się później okazało, po zrobieniu wersji pierwszej, miałam w planach jeszcze zrobienie z tej włóczki coś innego. Okazało się, że to był jednorazowy drop tego typu melanżu. Nazywa się ona Royal Nordic i jest to 100% akryl. W 100 gramach 240 metrów, zalecane druty 4,5 i brak jasnego oznaczenia koloru. To też, bo inne włóczki z tej serii mają numery kolorystyczne, chociaż są też różne jednorazowe dropy kolorów. I próbowałam go znaleźć. Znalazłam nawet jedną aukcję gdzieś tam na Etsy. To był tylko jeden motek, więc tak by mnie to nie urządziło, ale też potem próbowałam zakupić i nie udało się. Także specyfika tej włóczki też jest ciekawa i ze względu na to, że myślę, że nieraz tak bardzo przypadła mi do gustu i tak bardzo mi się podoba, że nieraz na 200% będę ją pruła i robiła na nowo. Nowe wersje różnych swetrów. No i to jest wersja druga. I dzisiaj będziemy mówić tylko o wersji drugiej. Wersja pierwsza to odsyłam Was do filmiku. Tam sobie możecie podpatrzeć, co tam się działo. Opowiem Wam tylko o różnicach. Wersja druga jest większa niż wersja pierwsza. To znaczy chciałam, żeby ten sweter był bardziej oversize'owy, po to, żeby zużyć ostatni motyk, który mi został. De facto na końcu zostało mi tyle samo, co wcześniej. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Może dlatego, że po prostu użyłam większych drutów do przerabiania. W wersji pierwszej posługiwałam się drutami 3 i 2,5 mm, w zależności od części robionego przerabiania swetra. Tutaj padło na 4,5, ponieważ pierwszy sweter jest taki bardziej zwarty, jest taki bardziej sztywny. Tutaj chciałam postawić na to, żeby ten sweter był taki lejący, przyjemny w dotyku i właściwie cała konstrukcja swetra jest praktycznie identyczna jak w wersji pierwszej, ale nie ma kilku elementów. To znaczy, po pierwsze zacznijmy od samego początku, zmiana rozmiaru drutów, co sprawia, że sweter jest większy, inaczej się troszeczkę układa, plus ten kołnierz jest dużo większy niż w wersji pierwszej. Jest on szerszy, bardziej jest pod szyją luźno, nie jest on tak sztywny, taki ścisły. Bardzo mi na tym zależało, żeby to był taki luźny sweter na co dzień, żeby tak przyjemnie milusia się go nosiło. Później, przechodząc dalej. Zabrakło bardzo charakterystycznego, zmieniłam to i bardzo charakterystyczny element, to znaczy pasek na bokach rękawów, który był w wersji pierwszej, zniknął. Teraz mamy po prostu gładkie rękawy. Co za tym idzie, ten pasek zniknął, więc zmieniła się trochę konstrukcja karczku. To znaczy, tam oczka były dodawane w 4 miejscach. Na przedzie, na tyle w samym centrum i na 2 krańcowych tam przy tych paskach, właśnie przy tych rękawach.
Tutaj są oczka dodawane co ileś rzędów, ileś oczek, czyli tradycyjne dodawanie oczek w karczku na okrągło. Tutaj postawiłam na zupełną prostotę i w tym swetrze wzór układa się w półkole właśnie. Tutaj jest koło, jest karczek na okrągło, a tam, w tamtym swetrze, przez to dodawanie oczek na środku, w centrum, był wzór taki bardziej geometryczny. Tu teraz pokażę Wam teraz zdjęcie na ekranie, porównam dwa swetry, żeby Wam to tutaj dokładnie zaprezentować. Więc tak naprawdę ze swetra poprzedniego, powiedzmy to z jakimś sznytem, z jakimiś ciekawymi elementami, zrobiłam sobie totalnie zwykły zwyklak. A mówiąc, że one są do siebie podobne, bo wymiary, nabieranie oczek, ilość oczek, przerabianie w tym kontekście jest niemalże identyczne. Ilość oczek jest niemalże identyczna wszędzie. Zmieniłam tylko jedną rzecz. Pod pachami dodałam 5 oczek. Pod pachami po prostu dodałam po 5 oczek w momencie przerabiania. Podkreślam, filmu na ten sweter no nie będzie. Mamy wersję pierwszą, także nie będzie tutaj filmu. Troszeczkę inaczej wygląda brzeg rękawa. Jest jeszcze troszkę bardziej bufiasty niż był wcześniej. Ale tak poza tym wymiary tutaj, czy długości ściągacza, czy czegokolwiek innego są takie same. No są nieco inne wymiary. Tutaj mamy, to jest cały czas rozmiar M, L, nie robiłam różnych rozmiarów. Tutaj mamy mniej więcej takie wymiary, 320 gram dla zużycia, dla wersji, to jest wersja pierwsza, 320, a dla wersji drugiej mamy tu 388 i tak, szerokość dla wersji pierwszej to 45 cm, to jest połowa obwodu. Tutaj mamy 51, długość całkowita w wersji pierwszej 57, tu mamy 59, jest nieco dłuższy i długość rękawa 42 cm w wersji drugiej i w wersji pierwszej 40. Dlaczego to publikuję? Publikuję to dlatego, że może ktoś będzie miał chęć na inną wersję tego swetra, może się ktoś po prostu zainspiruje. Być może pierwsza wersja nie do końca komuś odpowiadała, druga bardziej przypadnie do gustu, a być może ktoś ma pierwszą wersję, która tak samo jak mi już się po prostu znudziła i przeszliśmy do innej wersji. Tamten sweter był bardziej przylegający, bardziej taki dopasowany. Ten jest po prostu taką luźną, cozy bluzą i taki mam teraz mood, a że właśnie kocham melanż tej włóczki, to po prostu postanowiłam, że zrobię drugą wersję i się nią z Wami podzielę, bo dlaczego by nie? Plus informacja dla każdego, kto miałby ochotę kupić sobie wzór, który teraz trzymam w rękach. On ma 9 stron. Tutaj z oczywistych względów nie będę teraz go kartkować. Zapraszam do sklepu na Nafi i Ravelry. Tutaj są obie wersje. We wzorze są obie wersje, także kupując jeden wzór macie tak jakby dwie wersje tego samego wzoru. Tutaj to w ogóle są dwie diametralnie różne wersje ze względu na te konstrukcje. Ale jeśli którykolwiek z moich wzorów ma dwie wersje, to prawdopodobnie są to dość podobne do siebie wzory, tylko jest modyfikacja jakiegoś rozmiaru i staram się zawsze wersję i pierwszą i drugą tutaj dodać. Tutaj nie ma w tym swetrze, tak jak w poprzednich swetrach, które mają dwie wersje, nie ma tu właściwie co za dużo opowiadać, bo to jest bardzo prosty konstrukcyjnie sweter. Takich swetrów są setki. Tutaj wyróżnieniem głównym jest po prostu ta włóczka, która w Polsce jest bardzo ciężko dostępna i wiem, no już teraz niestety nie pamiętam nazwy, musiałabym poszukać. Jeśli znajdę, to dodam Wam w komentarzu. Jest na polskim rynku podobna włóczka, bardzo podobnym doborem kolorystycznym, ale niestety nie jest tym samym melanżem. Nie ma tych takich kropeczek, przedziałków, paseczków, szelaczków. Nie ma po prostu tego. I no to jest wielki smutek.
ale jeśli znacie, może nie w tej gamie kolorystycznej, ale w podobnym ułożeniu, w podobnym melanżu, jeśli znacie jakąkolwiek włóczkę, to naprawdę dajcie znać, bo ja uwielbiam takie połączenia i z chęcią bym się tym pobawiła. Bo to jest zwyczajny, prosty, tradycyjny krój swetra, a no ta włóczka robi wszystko, nie? Robi całą robotę. No co, to tyle. To jest naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Jedynym takim smaczkiem to jest tutaj podwójny kołnierz, czyli przerabiane na gdzieś tam na prosto i wtedy składany, tak żebyśmy przerabiali go dalej razem. Ja to prezentuję od A do Z w tym filmie na pierwszą wersję tego swetra, dokładnie jak taki kołnierz zrobić, więc dla tych, którzy nie wiedzą, to odsyłam do tamtego filmu. No dobrze, to tyle. Zachęcam Was do sprawienia sobie tego wzoru. On jest też w nowej szacie graficznej. Staram się ulepszać wzory po to, żebyście mieli wszystko przejrzyście, żeby czcionka odpowiadała, żeby wszystko było czytelne i zrozumiałe dla Was. Także to też możecie dać jakiś feedback, jak się te wzory czyta i jak się z nich korzysta, jak się z nimi pracuje. Z chęcią przyjmę każdą uwagę, bo to bardzo pomaga. Na razie zakup jest milczenie. Ja to milczenie odbieram jako no być może brak jakichś ogólnych problemów z konstrukcją wzorów, że są one na tyle czytelne, ale jakbyście dały znać, ci, którzy mają wzory, to mogliby dać znać, co tam gra, a co nie gra, żebym mogła je cały czas dla Was ulepszać. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był taki krótki filmik. I zachęcam Was do właśnie zakochania się w mix swetrze tak samo jak ja. Miłego dnia.